Witam Was w trzecim odcinku kursu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o światłocieniu, o sposobie wyznaczania cienia oraz jego charakterystykach. Na koniec pomówimy odrobinkę o fakturach, ale do głębszego zastanowienia się nad tą materią zachęcam Cię indywidualnie na podstawie rysunku z natury. Zapraszam do oglądania. Podczas omawiania tematu światłocienia bardzo ważne są jego charakterystyki. Po pierwsze mamy źródło światła. Może być ono naturalne lub sztuczne. Dodatkowo źródło światła ma swój kąt padania oraz kierunek, w jakim emituje promienie świetlne. Możemy oczywiście do tego dodać także natężenie lub moc światła, ale na potrzeby tego filmu i w ogóle na potrzeby rysunku architektonicznego ten aspekt pomijamy. Możecie się tego dowiedzieć więcej w innych odcinkach kursu. Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest podłoże, na które pada cień oraz materiał, z którego są wykonane obiekty. Zanim przejdziemy do rysowania, chciałem jeszcze opowiedzieć o dwóch typach cienia. Cień może być idealny, wykreślony, taki, który najczęściej stosujemy przy zadaniach geometrycznych, lub tak zwany cień sfumato, zastosowany po raz pierwszy przez Leonardo da Vinci. Polega on na tym, że cień miękko rozmywa się w przestrzeni, im dalej znajduje się od obiektu. To pozwala na uproszczenie niektórych bardzo skomplikowanych cieni rzuconych. A teraz pokażę Ci, jak to narysować. Zaczniemy od sposobu wykreślenia cienia rzuconego. Załóżmy, że to jest nasza pineska. Jest wbita w ziemię. To będzie nasza płaszczyzna, w którą jest ona wbita. Założymy sobie gdzieś jakieś hipotetyczne źródło światła. To źródło światła ma dwie właściwości, o których już wspomniałem, czyli kierunek i kąt padania. Cień rzucony od tej szpilki będzie wyglądał właśnie tak. Kierunek jest równoległy dla wszystkich promieni świetlnych. To oznacza, że krawędzie cienia będą zbiegać się razem z krawędziami ścian. Żeby to zobrazować, narysuję przykładową tekturkę. Załóżmy ten sam kierunek, ale inny kąt. Kąt jest dla naszej sceny, czyli kadru, taki sam, tak samo kierunek. Teraz krawędź tego cienia wyznaczą nam te dwa cienie rzucone od szpilek. Nazwę sobie te punkty i połączę teraz AC i BC, tak jak jest połączony odcinek A i B. Zauważ, że ta krawędź zbiega się zarówno z tą krawędzią, jak i z tą krawędzią cienia. Z kolei ta krawędź cienia zbiega się razem z tą krawędzią cienia. Pamiętaj, że cień rzucony nie jest tylko płaskim kształtem, ale jest to obszar pozbawiony światła. Cień ma taką właściwość, którą jest przejście tonalne. Oznacza to, że cień ciemnieje w jednym kierunku. W tym wypadku cień będzie ciemniejszy do obiektu. Na ścianie zaś cień będzie ciemniejszy od góry, na tle nieba. Jest to związane z pojęciem kontrastu wzajemnego oraz odbiciem promieni świetlnych, a także dyfrakcją światła. Strzałkami zaznaczę kierunek ciemnienia cienia.
Staraj się zauważyć to zjawisko, ale nie przesadzaj z nim, ponieważ możesz uzyskać efekt spalonego przedmiotu, spalonych krawędzi lub kawałka elementu, który rysujemy. Teraz przeanalizujemy sobie cień rzucony na trochę bardziej skomplikowanej scenie. Zauważ również taki aspekt, że cień rzucony zawsze, może nie zawsze, ale zazwyczaj, bo jest to również zależne od kilku aspektów, będzie ciemniejszy od cienia własnego elementu czy bryły. Narysuję sobie prostopadłościan i umiejscowię za nim wirtualną ścianę. Najpierw narysuję cień rzucony tak, gdyby tej ściany nie było. Traktuję każdy wierzchołek, czy może każdą krawędź tej bryły jako moją szpilkę. Nazwijmy sobie punkty górnej podstawy oraz dolnej. Przeprowadzamy kierunek oraz kąt. Cień będzie rozmywał się, im dalej będzie od obiektu. To znaczy, że jego końcowe krawędzie możesz przetrzeć gumką, żeby uzyskać efekt dyfrakcji światła. Narysuję tę scenę jeszcze raz, tylko tym razem wezmę pod uwagę ścianę, która stoi za moim pudełkiem, a cień troszeczkę wydłużę. Zauważ, że w tym wariancie cień nachodzi nam przez ścianę i przechodzi przez nią. Co musimy zrobić, żeby ten cień rzucony był poprawny? Początek pozostaje bez zmian, jednak gdy cień trafia nam w tą ścianę, czyli możemy powiedzieć, kiedy ta linia zetknie się z tą linią, cień załamuje się do góry i prowadzimy go aż do momentu, w którym spotka się z tą linią świetlną łączącą punkt C z C cienia. To samo robimy z punktem D. Zmienię nazwę tych punktów na D cienia właściwy i C cienia właściwy. W trakcie rysowania popełniłem niewielki błąd. Wyjąłem złą linię świetlną, przez co prowadziłem sam siebie w błąd i oznaczyłem punkt C cienia właściwego w złym miejscu. Teraz pokrótce przedstawię Wam jeszcze warianty kompozycyjne, jak cieniować, a jak cieniować się nie powinno. Narysuję 4 pudełka odpowiadające 4 sytuacjom, w których źródło światła będzie umiejscowione z innej strony. Zacznę od tych negatywnych aspektów. Staraj się nie rysować w ten sposób, że światło pada Ci równolegle z krawędzią którejś ściany, to znaczy prostopadle
do tej lewej ściany sześcianu. Dodatkowo w tym przypadku światło jest rzucane pod nasze oczy, pod nasz obiektyw, co sprawia, że cień rzucony jest w naszym kierunku. Również negatywnym aspektem, złym sposobem rysowania cieni rzuconych jest komponowanie ich w taki sposób, że prawie całość naszego rysunku jest w cieniu. Słońce mamy dosłownie na wprost nas i spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu, żeby pocieniować naszą scenę. Oczywiście taki dramatyczny wydźwięk rysunku może być nam na rękę w niektórych sytuacjach, ale jeżeli to jest techniczny rysunek bądź rysunek architektoniczny, a nie ilustratorski, raczej tego unikamy. W miarę poprawne jest rzucanie cienia tak, by jedna ściana była w większej ekspozycji, druga w mniejszej, ale znów z cieniem z przodu. Najbardziej zadowalający efekt osiągniemy rzucając cień zza pleców obserwatora z którejś strony. Ten wariant jest najbardziej korzystny. Poznaliście już podstawy cieniowania oraz wykreślania cienia rzuconego. Teraz przejdziemy do faktów. Myślę, że otrzymaliście już wystarczające podstawy, by wykreślić nawet najbardziej skomplikowany cień rzucony. Pamiętajcie jednak, że im większy poziom trudności, tym więcej czasu może Wam to zająć. Przejdziemy teraz do podstawowych materiałów. Pokażę Wam, jak narysować w prosty i szybki sposób materiał matowy, drewno oraz materiał metaliczny. W międzyczasie narysowałem 3 pudełka, które pozwolą nam na zaaplikowanie odpowiednich faktów. Nie będę od nich wykreślał cieni rzuconych, ale Ty możesz w ramach ćwiczenia to zrobić. Zaczniemy od materiału matowego. Charakteryzuje się on tym, że ma małe kontrasty, a także niewielkie przejaśnienia. Nie odbija tak mocno światła jak materiał metaliczny. Zauważ, że zmieniłem ołówek. Przy cieniowaniu lub tworzeniu realistycznych materiałów lepiej sprawdza się taki oto ołówek, zwany progresem, ponieważ ma szeroki zasięg boku ołówka. Pamiętamy o kontraście wzajemnym, czyli o tym, by dążyć do jak największego kontrastu pomiędzy ścianami i żeby w jednym kierunku lekko ciemniały. Nakładamy na siebie 2, 3, może 4 warstwy, tak żeby osiągnąć jednolitą całość. Charakterystyczny materiał, jakim jest drewno, zaczniemy od wykorzystania potencjału ołówka progresywnego. Drewno może być bardziej połyskliwe lub mniej. Jeżeli przyjrzysz się, to zauważysz, że w drewnie bardzo dużo się dzieje. Ma ono swoje słoje, sęki, warstwy. Oczywiście zależy to od tego, czy dany element jest wykonany z litego drewna, czy na przykład z dodanych do siebie deszczułek. Drewno gdzieniegdzie może być ciemniejsze.
Teraz przejdziemy do metalu. Metal charakteryzuje się wysokimi kontrastami oraz najczęściej wykonane z metalu przedmioty mają ostre krawędzie. Mogą pojawić się także niewielkie lub większe odbicia. Przy okazji rysowania metalicznych przedmiotów przyda Wam się zaostrzony dobrze ołówek. Być może w tym wypadku ołówek progresywny może nie zdać egzaminu. Pamiętajcie, że przejaśnienia pojawiają się także na krawędziach. W tym filmie poznaliście sposoby wyznaczania oraz wykreślania cienia. Pokazałem Wam także kilka przykładowych faktur. Zachęcam Was do bacznego obserwowania natury i praktykowania lepszych faktur indywidualnie. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku SEALART. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie co rysuje.